Dobrej jakości olej z oliwek, który często i niepoprawnie określa się mianem oliwy z oliwek, jest jednym z najzdrowszych tłuszczów w naszej diecie. Z drugiej jednak strony oliwa jest produktem niestety często fałszowanym. Dlatego oprócz omówienia, jak wpływa na zdrowie regularne spożywanie oliwy, opowiem też, po czym poznać dobrej jakości oliwę, czyli na przykład zawierającą dużo polifenoli, którym to zawdzięcza ona swój efekt prozdrowotny. Najpierw zacznę właśnie od wyjaśnienia, jak odróżnić prawdziwą oliwę od zafałszowanej i tej o niskiej jakości. Poruszam ten temat, bo niektórzy producenci w celu zwiększenia zysku na przykład mieszają prawdziwą oliwę z innymi tańszymi olejami, w tym na przykład z olejem słonecznikowym, olejem rzepakowym czy olejem sojowym. W efekcie kupujemy wówczas nie 100% oliwę wysokiej jakości, a przeciętnej jakości oliwę z domieszką innych olejów. Myślę, że nie muszę mówić o tym, że taki zabieg przekłada się negatywnie na walory zdrowotne oliwy. Zanim w ogóle zakupimy oliwę, to przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na etykietę na jej butelce, a konkretnie na nazwę produktu, po który sięgamy. Należy bowiem wiedzieć, że istnieje wiele różnych rodzajów oliwy, które różnią się metodami produkcji i w efekcie oczywiście jakością. Jeśli zależy nam na oliwie najlepszej jakości, to powinniśmy wybierać produkt o nazwie oliwa extra virgin. Inna nazwa tego produktu to oliwa najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. Każde inne oznaczenie z dużym prawdopodobieństwem wskazuje, że mamy do czynienia z gorszej jakości oliwą. A mianowicie mogą pojawić się również nazwy takie jak oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, oliwa z oliwek typu lampante, rafinowana oliwa z oliwek czy oliwa z wytłoczyn z oliwek. Dlatego też proszę zapamiętać informację, że wybieramy tylko oliwę extra virgin, inaczej oliwę najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia. Pozostałymi nie ma co zaprzątać sobie głowy, jeśli mowa o spożywaniu na zimno. Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z oliwą wysokiej jakości, można też dodatkowo kierować się różnymi certyfikatami. Mam tu na myśli na przykład wybór oliwy, która jest produkowana w danym regionie i istnieje na to rzetelne potwierdzenie. Wówczas mamy do czynienia z tak zwaną chronioną nazwą pochodzenia. Na ekranie pojawiła się grafika, która jeśli znajdzie się na butelce z oliwą, to oznacza to, że oliwa to została wytworzona w konkretnym regionie, na przykład w Grecji w regionie Kalamata, przy użyciu rosnących tam odmian oliwek. Taka certyfikacja minimalizuje ryzyko, że będziemy mieli do czynienia z zafałszowaną oliwą. Dodatkowo, jeśli na etykiecie pojawia się informacja odnośnie do nazwy odmiany oliwek, z których wyprodukowano oliwę, to w pewnym stopniu również i ten fakt zwiększa zaufanie do producenta i do tego, że rzeczywiście mamy do czynienia z prawdziwą oliwą. Jeśli już nabędziemy butelkę z oliwą od danego producenta, to również po jej walorach organoleptycznych, w tym po jej smaku, możemy z pewnym prawdopodobieństwem ocenić, czy mamy do czynienia z prawdziwą oliwą. Powołując się na jedną z prac doktorskich, zgodnie z wymaganiami, oliwa extra virgin z pierwszego tłoczenia powinna wykazywać wyraźne poziomy pieprzności, gorzkości i owocowości, a oprócz tego musi być wolna od wad smakowych, w tym nie może być np. zbutwiała, stęchła i ogórkowa. Tu jako ciekawostkę wspomnę, że wspomniany smak gorzki i pieprzno-pikantny wynika m.in. z obecności polifenoli, czyli składników, które determinują walory zdrowotne oliwy. Dodatkowo konsystencja oliwy powinna być gęsta, a w smaku powinien być wyczuwalny posmak owocowy. Przy czym muszę podkreślić, że intensywność zarówno smaku, jak i zapachu oliwy zależy od stopnia dojrzałości oliwek użytych do jej produkcji. A mianowicie oliwa uzyskana z niedojrzałych oliwek zielonych ma bardziej ostry smak i zapach od oliwy z dojrzałych czarnych owoców. W oliwie powinien być wyczuwalny zapach owocowy, zapach świeżo skoszonej trawy lub przypominający zielone pomidory. Gdy mowa o jakości oliwy, to od razu też powiem, że bardzo ważne jest, aby wybierać oliwę sprzedawaną w ciemnych butelkach. To z uwagi na to, że składniki obecne w oliwie są bardzo wrażliwe na światło, pod wpływem którego ulegają zniszczeniu. Warto wiedzieć też o tym, że oceniając jakość oliwy zwykle nie ocenia się jej koloru. Oliwa sporządzona z młodych oliwek cechuje się zielonkawą barwą, zaś oliwa wyciskana z dojrzałych czarnych oliwek przybiera żółtawy kolor. Niemniej w oliwie nie mogą być widoczne pomarańczowe lub czerwone refleksy, ponieważ wskazują one na zepsucie oliwy pod wpływem wspomnianego światła. Od razu też wspomnę, że w branży spożywczej fałszowana jest nie tylko oliwa, ale problem ten niejednokrotnie dotyczy wielu innych produktów. Stąd oliwa nie jest tu jakimś szczególnym wyjątkiem. Na przykład droższe mięso sprzedawane jako wołowe bywa mieszane z tańszym mięsem wieprzowym.
Albo zdarzało się, że do produkcji serów kozich wykorzystywano tańsze mleko krowie. Jeszcze innym przykładem zafałszowania żywności jest mieszanie droższych odmian miodów z odmianami tańszymi. I tak można by wymieniać o wiele więcej produktów. Zmierzam do tego, że w mojej ocenie fakt potwierdzonych przypadków fałszowania oliwy nie powinien zniechęcać nas do jej zakupu, tym bardziej, że jak zaraz Państwu pokażę, oliwa odznacza się wieloma walorami zdrowotnymi i dlatego warto zaryzykować zakup tego produktu. A kierując się uwagami, którymi się z Państwem podzieliłem, zminimalizujemy ryzyko, że trafimy na sfałszowany produkt. Najlepiej przyjrzeć się różnym produktom i wybrać sobie jedną czy dwie oliwy, które spełniają kryteria, o których wspomniałem i które regularnie będziemy kupować. Teraz już chciałbym przejść do omówienia, jak zmieni się nasze zdrowie, jeśli będziemy regularnie sięgali po oliwę extra virgin. Oczywiście informacje, którymi się z Państwem zaraz podzielę, znajdują potwierdzenie w wielu badaniach naukowych. Jak chodzi o walory zdrowotne, to oliwa dobrej jakości jest przede wszystkim sprzymierzeńcem naszego układu krążenia. W jednym z najnowszych opracowań naukowych, bo z 2022 roku jego autorzy wykazali, że osoby, które regularnie spożywają od 1 do 2 łyżek oliwy dziennie, mają mniejsze ryzyko pojawienia się chorób sercowo-naczyniowych średnio o 15%, przy czym u niektórych osób ryzyko to może być niższe nawet o 23%. Mam tu na myśli niższą zachorowalność na choroby takie jak udar mózgu czy choroba niedokrwienna serca. Mało tego, bardzo ważna jest też informacja taka, że osoby, które często sięgają po oliwę, mają o połowę mniejsze ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu wspomnianych chorób. Czyli włączając do diety oliwę extra virgin, możemy niejako wydłużyć swoje życie, przynajmniej w kontekście istniejących problemów kardiologicznych. Przy czym muszę dodać, że badacze podkreślają, że korzyści w omawianym zakresie przynosi głównie oliwa extra virgin, a nie zwykła oliwa. To, o czym przed chwilą powiedziałem, to efekt kliniczny różnych mechanizmów, poprzez które składniki obecne w oliwie oddziałują na układ sercowo-naczyniowy. Dla przykładu eksperci dowiedli, że oliwa chroni naczynia krwionośne przed uszkodzeniami i usprawnia ich funkcjonowanie. I co ważne, blokuje ona uwalnianie substancji prozapalnych w ścianie naczyń krwionośnych, czyli można powiedzieć, że zmniejsza ona stan zapalny w tętnicach. Bardzo ważny jest również fakt, że za sprawą swoich właściwości przeciwutleniających polifenole znajdujące się w oliwie zapobiegają utlenianiu się cholesterolu krążącego w naczyniach krwionośnych. Mówiąc prostszym językiem, dzięki oliwie cholesterol obecny w naszym organizmie nie ulega szkodliwym modyfikacjom, które sprawiają, że staje się on miażdżycorodny. Można zatem powiedzieć, że oliwa w pewnym stopniu zapobiega rozwojowi miażdżycy. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Jak się okazuje, oliwę extra virgin można również potraktować jako remedium na stłuszczoną wątrobę. Wyniki badań opublikowane w 2019 roku pokazały, że stosowanie oliwy przez osoby zmagające się z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby prowadzi do korzystnego obniżenia poziomu enzymów wątrobowych. To dowodzi temu, że oliwa poprawia pracę stłuszczonej wątroby. Mało tego, autorzy wspomnianego badania zauważyli, że oliwa dodatkowo łagodzi nasilenie stłuszczenia wątroby. Dodam jeszcze, że w badaniu, na którym się powołuję, stosowano 2 łyżki oliwy dziennie przez 3 miesiące. Z tego też względu, jeśli chcą Państwo zadbać o zdrowie wątroby, to jak najbardziej warto włączyć do diety omawianą oliwę. Przed chwilą wspomniałem, że oliwa hamuje uwalnianie cząsteczek prozapalnych w naczyniach krwionośnych. Przechodząc do kolejnego punktu, chciałbym podkreślić właśnie działanie przeciwzapalne oliwy. Jak pokazują prace naukowe, może być ono wykorzystywane w przypadku osób zmagających się ze schorzeniami stawów. Eksperymenty na zwierzętach udowodniły, że oliwa tłumi reakcje zapalne w stawach i zapobiega uszkodzeniom chrząstki. Muszę jednak podkreślić, że korzyści zdrowotne we wspomnianym zakresie zostały również potwierdzone w badaniach z udziałem ludzi. Dla przykładu najnowsza publikacja naukowa z 2023 roku wskazała, że stosowanie oliwy pozwala złagodzić przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów. Badacze podkreślili, że osoby ze wspomnianą chorobą mogą odnieść zauważalne korzyści zdrowotne w wyniku zwiększenia spożycia oliwy.
W kontekście właściwości zdrowotnych nie sposób nie wspomnieć również o tym, że oliwa wykazuje pozytywny wpływ na gospodarkę węglowodanową. Mam tu na myśli to, że zarówno zapobiega, jak również wspomaga leczenie cukrzycy typu 2. Jak chodzi o działanie profilaktyczne, to badacze zauważyli, że osoby, które regularnie spożywają oliwę, mają o 22% niższe ryzyko pojawienia się cukrzycy typu 2 w porównaniu do osób, które stronią od tego produktu. Mało tego, oliwa pomaga też osobom, które już chorują na cukrzycę. Jej stosowanie pozwala obniżyć stężenie glukozy we krwi na czczo średnio o 8 mg na decylitr. Co więcej, naukowcy wykazali, że włączenie oliwy do diety skutkuje również korzystną redukcją poziomu hemoglobiny glikowanej, czyli ważnego parametru stosowanego do oceny skuteczności leczenia cukrzycy. Wiele wskazuje na to, że oliwa jest również bardzo dobrym produktem dla naszego mózgu, a to za sprawą obecnego w niej składnika o nazwie oleuropeina, który wykazuje działanie neuroprotekcyjne, czyli ochronne wobec komórek nerwowych. Poza tym, zdaniem badaczy, składniki znajdujące się w oliwie zwiększają plastyczność mózgu, czyli sprawiają, że tkanka nerwowa nabiera większej zdolności do tworzenia nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi, co usprawnia ich działanie. Na podstawie przeprowadzonych badań autorzy wielu publikacji naukowych wskazują, że regularne spożywanie oliwy extra virgin skutkuje poprawą sprawności umysłowej i może w pewnym stopniu zapobiegać rozwojowi demencji. Zgodnie z tymi danymi mogę powiedzieć, że związki obecne w oliwie spowalniają starzenie się mózgu i dzięki temu produktowi możemy dłużej cieszyć się jego lepszą sprawnością. Na potrzeby opracowania dzisiejszego materiału dotarłem też do szeregu badań naukowych, które potwierdziły, że oliwa ma korzystny wpływ na kości. Otóż doświadczenia przeprowadzone w Hiszpanii pokazały, że wysokie spożycie oliwy było związane z wyższą gęstością mineralną kości, co oznacza, że kości osób badanych były mocniejsze. W jeszcze innej pracy jej autorzy zauważyli, że wyższe spożycie oliwy extra virgin wiąże się z niższym ryzykiem złamań osteoporotycznych u osób w średnim i starszym wieku. Naukowcy wskazują, że taki efekt wynika prawdopodobnie z tego, że polifenole obecne w oliwie hamują rozkład kości, m.in. poprzez działanie obniżające stres oksydacyjny i stan zapalny. Można więc powiedzieć, że tak jak oliwa spowalnia starzenie się naszego mózgu, o czym przed chwilą wspomniałem, tak również hamuje procesy starcze zachodzące w kościach. Myślę, że warto wiedzieć również o tym, że oliwa wykazuje działanie przeciwbakteryjne i ten fakt postanowili wykorzystać badacze z Hiszpanii. A mianowicie przeprowadzili oni badanie, w którym osobom zakażonym Helicobacter pylori, czyli bakterią odpowiedzialną za wrzody żołądka, podawali 3 łyżki oliwy dziennie przez 4 tygodnie. Okazało się, że u tych osób wskaźnik eradykacji, czyli pozbycia się wspomnianej bakterii, wyniósł od 27 do 40%. Można więc powiedzieć, że oliwa wykazuje umiarkowaną skuteczność w walce z Helicobacter pylori. Dlatego jeśli ktoś z Państwa ma wrzody żołądka spowodowane tą bakterią, to jako wsparcie leczenia warto włączyć do diety właśnie oliwę. Teraz jeszcze 2 słowa o tym, jak stosować oliwę, choć myślę, że wielu moich widzów bardzo dobrze to wie. Otóż jeśli zależy nam na zachowaniu walorów zdrowotnych oliwy, to stosujemy ją wyłącznie na zimno, jako dodatek do gotowych potraw typu sałatki, surówki, serki twarogowe, pasty kanapkowe czy koktajle. Na oliwie możemy również smażyć, ponieważ jej właściwości fizykochemiczne na to pozwalają. Mam tu na myśli to, że podczas krótkotrwałego smażenia na niej nie powstają znaczne ilości szkodliwych związków. Niemniej trzeba mieć świadomość, że w trakcie smażenia dochodzi do zniszczenia dobroczynnych składników, stąd taka przesmażona oliwa częściowo traci swoje korzystne działanie. Jeśli zaś chodzi o to, ile spożywać oliwy, aby odnieść zauważalne korzyści zdrowotne, to mogę polecić stosowanie od 1 do 3 łyżek dziennie. Dodam tu jeszcze, że oliwę warto łączyć z produktami bogatymi w karotenoidy, czyli produktami zawierającymi w składzie np. likopen, beta-karoten, luteinę i zaksantynę. A to z 2 powodów. Po pierwsze, oliwa zwiększa przyswajalność tych prozdrowotnych składników, czyli dzięki niej nasze ciało bardziej skorzysta na spożyciu produktów, które zaraz wymienię. Po drugie zaś, karotenoidy w wielu aspektach wykazują podobne działanie zdrowotne do oliwy. Dla przykładu, likopen podobnie jak oliwa chroni nas przed pojawieniem się chorób sercowo-naczyniowych, w tym choroby wieńcowej i udaru mózgu, jak również zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu tych schorzeń. Do tego również i on wpływa pozytywnie na funkcjonowanie mózgu, w tym działa na niego ochronnie i zapobiega rozwojowi choroby Alzheimera.
Z kolei inny z karotenoidów, czyli beta-karoten, tak samo jak oliwa wzmacnia nasze kości i literatura fachowa podaje, że dostarczanie go w dużych ilościach zmniejsza ryzyko pojawienia się osteoporozy o 30%. Do produktów zasobnych w karotenoidy, które warto połączyć z oliwą, zaliczam przede wszystkim pomidory, czerwoną paprykę, marchew, dynię, jarmuż, brokuły, brukselkę, sałatę, rukolę i szpinak. Nie ukrywam, że po cichu liczę na to, że niniejszy materiał zachęci Państwa do częstszego sięgania po oliwę, bo jak wykazałem, naprawdę warto to robić. Uważam też, że nie ma co się zrażać tym, że produkt ten bywa fałszowany przez nieuczciwych producentów żywności. Tak naprawdę, gdyby w dużym stopniu kierować się zafałszowaniami produktów, obecnością śladowych ilości pestycydów w niektórych produktach i innymi podobnymi czynnikami, to właściwie niewiele produktów pozostałoby nam do dyspozycji. W kontekście samej oliwy warto zrobić tak, jak wspominałem, czyli na podstawie informacji, którymi się podzieliłem, wybrać sobie jednego bądź dwóch sprawdzonych producentów i kupować ich produkty. A jeśli znudzi się Państwu oliwa, to w ramach urozmaicenia można na jakiś czas sięgnąć po inny olej. Może to być na przykład olej z wiesiołka. Gdyby chcieli poznać Państwo korzyści z jego spożywania, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Wówczas przeniosą się Państwo do nowego programu. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.